Siemanko, z tej strony Spox2. Dzisiaj laptop Lenovo IdeaPad 3. Włącza się, pobiera jakieś prądy, ale nie daje obrazu. Ponoć matryca się polaryzuje, także zapraszam na nowy materiał. Pobawimy się w tuning BIOSa. Zobaczymy, czy to da radę. Także pokażę Wam od spodu, co jest grane, jaki to jest model. Co tu jest napisane? Dobra, laptop IdeaPad 3 15 ADY A05, dodatkowo 81W1, 20V, 325 A. No i tak jak wspominałem na początku, on startuje, zresztą zaraz sprawdzimy, podepnijmy mu zasilanko, Korat, cyk i zobaczcie, pobiera 12 mA, zabieram wtyczkę, ok, podłączam, wciśnijmy włącznik, pyk i patrzcie na prąd, 0,9, 1 A, 0,9, 1 A, czekamy. Jest spora szansa, że ktoś używał laptopa do końca dnia i wiecie co zrobił? Zamknął go. Laptop chciał może zrobić jakieś aktualizacje Windowsa i niestety teraz od jakiegoś czasu Windows ingeruje w BIOSa i chce go zaktualizować. I potem rano, jak uruchamiając sprzęt, wita nas o takie cosik. Czarny ekran, nie ma wizji. I prąd pobierany 1,1 A i tyle. Oczywiście w tym laptopie sprawdziliśmy, czy podmiana pamięci RAM pomoże, odpięcie baterii głównej, czy pomoże. Nie, nic nie pomaga. Więc patrzcie. Zajmiemy się tym, co my jako serwisy, w zasadzie no ja to lubię robić, nie? Lubię lutować. Nie zawsze muszą to być kulki, nie zawsze to być nie musi być to BGA. No ale kurde, trzeba to sprawdzić. I on się elektrycznie włącza. Można nawet pokusić się o co jeszcze? O odpięcie baterii RTC, bo niektóre laptopy mają, niektóre RTC, ten clock cały jest zasilany z baterii głównej. Jeszcze raz podłączmy i zobaczymy, co będzie się działo. Czy on wystartuje, czy nie. Pyk. Dobra, laptop startuje sam. Co prawda nie mamy podglądu, ale już go odpalam. Trochę się porozsuwało to wszystko, przepraszam. O. I zobaczcie, stały prąd pode mną, 1,1 A, jeszcze termowizja może by się przydała. I sprawdźmy, co się nagrzewa, co nie. Ło! Układ chłodzący, powiem Wam, patrzcie, 49 stopni. No i elegancko się nagrzewa, nie? Nic więcej tu się takiego nie nagrzewa. Więc wentylator kręci, ok. Po chłodzeniu naprawdę czuć, że się robi gorąco. Bateria jest w tym momencie główna odpięta. No i co? No, kurczę. Trzeba się przyjrzeć płycie, zobaczyć, czy mamy dostęp do kości z SPI z BIOSem od tej strony. Jeśli tak, ściągamy. No i dobra, zabierzmy zasilanie. Upewnijmy się, że RTC jest odłączone, bateria główna jest odłączona. I w tej konstrukcji mamy ten plus, że dostęp do kostki jest szybki i łatwy. Dlaczego? Bo kostka jest centralnie tutaj, obok procesora. A płyta to właśnie NMC 821 rewizja 1.0. Teraz nie powiem Wam, czy to jest na Intelu, czy na AMD Ryzen, jak zwał, tak zwał. Jakiś tam procesor siedzi pod tym heatsinkiem. Ściągnijmy sobie w takim układzie kostkę i użyjemy za chwilę programu pana Andrzeja. No i co tu dużo mówić. Zobaczymy, czy program Andrzeja, Universal BIOS Tool, zagada. No i czy uda nam się sflashować. Plus jest taki, że nawet jak program nie będzie chciał gadać, to można się z Andrzejem skontaktować i on nas nie zostawi, tak. Więc wiecie, teraz tak. SPI, trochę topnika. Jak ktoś ma tweezery, to patrzcie. Łapiesz, cyk, ściągasz. Piękne. Więc to jest na plus. Cały laptop na bok. Teraz trzeba tą kostkę umyć. Bo jeżeli w ogóle wstawiamy taką kostkę, która jest uwalona topnikiem do podstawki, to często nie łączy. Dlatego lepiej jest najpierw to umyć. Więc jakiś preparat, jakaś chemia, PCC15, KT6 i szczoteczką w ten sposób myjemy, nie? Więc tylko jeszcze, żeby ostro było. I myjemy. Mówię, podstawa to czyste piny.
pyk. I teraz programator możemy ustawić. Kostkę wpinamy. Wduszamy podstawkę, pyk, zwalniamy. To już łapie. Teraz idziemy na lewy monitor. Pyk. Ja już sobie przygotowałem program pana Andrzeja, tylko nie odpaliłem aplikacji ze swodem. Także momencik. Czarny ekran wita, proszę bardzo, co się dzieje. Ok, i ta kostka jest z dopiskiem JW, z tego co kojarzę, to one są na 1,8 V. Czyli tak, off, 1,2, 1,8. Jeśli jestem w błędzie, wyprowadźcie mnie z niego. I klikamy Read ID. Pyk, czekamy i co będzie? Dobra, wykryło kość. Właśnie FW. Jak jest w F i W, tak kojarzy mi się, że one są 1,8, a jak jest FV, to już jest 3,3 V. Ok, klikamy Read. SV mówię, fajnie sobie radzi z odczytem tych kostek. To jest naprawdę fajne narzędzie. Działa skutecznie. W tych wszystkich poprzednich latach często używaliśmy programatorów Vellon. One kosztowały tam, nie wiem, 500-800 zł. Różnie to działało. Natomiast SWOT naprawdę na 100 odczytów to 97 myślę, że jest poprawny. Mało kiedy coś w ogóle nie zatrybi. Więc jest to bezpieczeństwo, że odczytany plik jest faktycznie tym, czym być powinien. Nie wiem, jakie Wy macie doświadczenie z tym. Możecie napisać, jakiego używacie programu, ale ja tutaj z tego rozwiązania jestem ultra zadowolony. Teraz tak, zapiszmy sobie go do pliku. Najważniejsze, kopia zapasowa BIOSa, bo to jest masakra, ile my dostajemy laptopów po kimś, które nie są, wiecie, z oryginalnymi BIOSami, a nawet jak klient się zwróci do serwisu z zapytaniem: halo, panie serwisancie, mógłby mi pan oddać oryginalny BIOS z laptopa? To co robi pan serwisant? Mówi: nie mam tego odczytu, zapomniałem zapisać. Więc wiecie, to jest słabe. Dobra, to jest nasz pliczek, cyk, klikamy sobie teraz zapisz. No i przesuwamy swoda na lewo, pyk, a w programie pana Andrzeja wybieramy Lenovo. Lenovo, come on, pyk. I teraz klikamy Open File, wyskakuje nam nowe okno. Udajmy się do katalogu, który przed chwilą stworzyłem. Jest godzina 18:30, dzień 20. Cyk, SWOT 4, otwórz. I teraz czekamy. Teraz będzie chwila prawdy. Miniaturka na ekranie celowo po to, żeby zasłonić, jeżeli będą numery licencyjne Windowsa. I dobra, mamy to. Akurat to wszystko tak sprytnie zasłania, gdzie teraz program pana Andrzeja pyta się, czy chcesz naprawić BIOS. Masz różne opcje. Fix Full BIOS, czyli przeniesie ci mRegion, wyczyści go, Main, DMI przeniesie. Masz różne opcje. Upgrade. O! Unlock Password. No nawet nie kojarzę. Nie używam jeszcze tej opcji, więc nie znam. Klikamy Full. I dajemy teraz, tam jest niżej zapytanie Yes, No. A dlaczego to zasłoniłem? Bo zaraz tutaj obok jest numer seryjny Windows i te sprawy. Więc klikam Yes i zobaczymy, czy mi stworzy ten plik. Czekam chwilę. Dawaj. Czekamy. Operacje są online, więc trzeba chwilę poczekać. OK. Już nam plik stworzył i wrzuca go do tego katalogu, gdzie był BIOS. Tam tworzy katalog Output i wszystko w temacie. W sumie w tym wypadku mogę tą miniaturę schować, bo nie ma numeru z licencją. Ten laptop nie wychodził z Windowsem. Gdzie jest ta O, pyk, mogę odsłonić, sorry. No i patrzcie. W przypadku tego BIOSa tutaj nie ma Windows Key, więc laptop jest bez licencji. Jest podana ścieżka dostępu i tak dalej, i tak dalej. I teraz odpalamy znowu SWODA, dajemy Open i w tym katalogu, gdzie był odczytany BIOS, jest Output. Wchodzimy, tu jest nazwa oryginalna plus podkreśnik rep. No i możemy sobie go otworzyć i w międzyczasie kliknąć Write i zapisać. Pyk. I czekamy cierpliwie. No i w sumie, z tego co widzę, to musi być na Ryzenie. Dlaczego? Bo w tym laptopie, jak jest ME version, tutaj nie ma configured czy tam initialized. To sugeruje, że jest procesor AMD Ryzen, bo Ryzeny nie mają ME regionu. Tylko Intel sobie to wymyślił, to jest ich patent technology, więc zobaczymy, czy sobie poradzi, mówię, program pana Andrzeja.
z płytą NMC821. Tu jest jeszcze taka szansa, że ten laptop nie startuje, bo na przykład jest delikatnie oderwany procesor od płyty głównej i to powoduje brak obrazu. Ale istnieje oczywiście szansa, że faktycznie SPI tutaj robi problem. OK, verify OK, mamy wszystko OK. Teraz co robimy? Wyciągnijmy sobie kostkę z SPI. Pyk. I musimy ją wlutować. Oczywiście, żeby wlutować, żeby było miło, fajnie, sympatycznie, przydałoby się starą cynę usunąć. Bo to jest też takie, że spotykamy sporo tych laptopów, gdzie jak ktoś już zaczyna lutować te BIOSy, to czasami są nawet pady powyrywane. To chodzi o to, że często ktoś nie używa odpowiedniego topnika, cyny, tylko robi to na hurach. Nie wiem, czy to chodzi o robienie na ilość, a nie na jakość. Tylko często mówię, to jest, ma to miejsce. No i w tym wypadku co zrobić? Najlepiej tą cynę zebrać. Szukam plecionki. Momencik. Dobra, użyjemy tej. Przykładamy plecionkę i powoli, na spokojnie, cyk, zbieramy. Jak mamy jeszcze grot, który ma dobrą pojemność cieplną, to jest przyjemność. I to samo się robi, nie? No wiadomo, że nie trzeba, żeby to się samo robiło, to trzeba zainwestować trochę kasy w to wszystko, bo każdy wie, że sprzęt lutowniczy, który naprawdę dobrze działa, swoje kosztuje, przynajmniej groty, bo o ile te lutownice, to można kombinować zamienniki, wersje chińskie. Tak, grot. Nie wiem, ilu z Was używa grotów zamiennych do, nie wiem, JBC i tych podobnych lutownic, natomiast no, u nas oryginalny grot to jest petarda. Kosztuje nie petarda, ale i tak zwraca się to. Ok, cyna jest oczyszczona, pady fajne. Co teraz zrobić? Wstawić BIOSa, nie? Trzeba. I zwracamy uwagę na pierwszy pin. Jedyneczka jest opisana, 1, jeszcze dodatkowa kreseczka. I BIOS jest w tą stronę. To jakiś włosek. Idź stąd. Cyk. O. I możemy użyć topnika. W tym wypadku użyjemy Flaxa, tego Whartona w takim pisaku. To jest naprawdę fajny topnik. To jest niebywałe, jak on fajnie się za chwilę... Zresztą zobaczycie, ta cyna inaczej się rozprowadzi. Bo tego topnika jest tak minimalnie, on jest w płynie. I to jest taki magic trochę, bym powiedział. Mi się to osobiście mega podoba. Więc zobaczmy, czy z samych nóg cyna zejdzie. Już schodzi. Jakby się uparł, to co teraz robię, tylko cynę z nóg, wiecie, ona już zeszła na pady lutownicze. Wiadomo, że wiecie, jak się w Polsce lutuje, tej cyny się zawsze daje trochę za dużo, aniżeli ma to sens. Sam tak robię, czyli nadlewam tej cyny więcej, robimy takie bułki cynowe, ale jak damy taką ilość, to już jest spoko. Chociaż zróbmy zoom i przyjrzyjmy się temu. Ta cyna elegancko trzyma. Wiadomo, ta kość stąd nie ucieknie, nikt z tego nie będzie strzelał. Więc zatem minimalna ilość. Pyk. Jak mamy dobry topnik, to ta cyna elegancko się rozprowadzi, bo napięcie powierzchniowe robi robotę. O, ten pad mi trochę sprawia problem. Dobra, poszło. Możemy jeszcze doczyścić. I przez to, że użyłem tego topnika w pisaku, bo on jest taki topnik w płynie, to nie jest topnika, bo z tym się my ścieramy. To jest problematyka. Za dużo topnika, to potem więcej czasu tracisz na mycie, na to, żeby to ładnie wyglądało. Przy czym topnik Whartona w pisaku jest bardzo drogi. Nie wiem teraz nawet, ile to kosztuje, ale jest fajne. To jako ciekawostkę można po prostu potraktować, że istnieją takie wynalazki, nie? Muchnijmy, cyk, jest spoko. Tutaj jakby się jeszcze ktoś chciał doczepić, żeby wyglądało to jeszcze ładniej, to można oddać cynę, którą zabrałem, czyli w tym miejscu ten pad, pyk, jeszcze ten.
Dobra, jest lepiej, tak? Kość wlutowana, no to sprawdźmy, czy to gada. Kto wie, Minionek, jak myślisz, będzie dobrze, czy nie będzie dobrze? Czasami się zdarzy, że faktycznie do nas do serwisu trafi taki laptop i jesteśmy w stanie szybko go postawić na nogi. Przy czym w takim wypadku, nawet jak robimy tylko BIOSa, to dodatkowo i tak robimy czyszczenie, wymianę past, bo jak już jesteśmy w tym miejscu, to nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie tego nie zrobimy. Ok, podpinamy zasilanie i patrzymy. On sam wystartuje i pytanie, co się będzie działo z prądem. 0,9, 0,8, zobaczcie, prąd zaczyna pływać. 0,7, 1,0, 0,7. Włączy się, musi być obraz. Tylko kwestia czasu. No. Dawaj, 0,8. Podświetlenie Lenovo. Działa. I to jest piękne, bo taki temat, kiedy mamy w ogóle BIOS z Ryzenem i jest problem w ogóle z strukturą tego BIOSu, bo się coś wysypało. Weź to naprawiaj, weź wchódź teraz, nie wiem, w jakieś HXD, w heksy, poprawiaj ten BIOS, przenoś DMI data. Ciężko, wiadomo, że się da, to jest dla ludzi, którzy faktycznie to lubią. Ja nie lubię tematu BIOSów i mówię to uczciwie, ale z kolei mam aplikację Andrzeja. Ten program kosztuje w formie abonamentu rocznego 300 i umówmy się, że szybko się zwraca, bo przesuwasz plik, czekasz chwilę i pach. Często mnie pytacie o to, jak złapać ten program. Albo kontaktujcie się na Kocham Basie z Adamem. Tam jest też link do zakupienia Swoda, czyli tego programatora. I jak chyba się kupi ten programator, to na rok dostajecie licencję do Swoda, nie do Swoda, do UBT, do tej aplikacji. Albo ewentualnie z panem Andrzejem poprzez maila. Więc dzisiaj może w końcu, nie zapomnę, wkleję wam ten link. Czekajcie. Ok, mamy to, już wam pokazuję. Także jak chcecie w ogóle nabyć program, nie jest to jakaś płatna reklama, nic, nie uważajcie tego w ten sposób. Po prostu z Andrzejem żyję jako normalny człowiek. On nam dał program, fajnie to działa, więc polecam. Dlatego mówię o tym, bo mi to pomogło i chciałbym, żeby też wam pomagało. Słuchajcie, ubt2.bios@gmail.com. Trzeba na ten adres pisać, jeżeli chcecie nabyć w ogóle drogą kupna licencję do programu, bo to nie jest wersja taka, że wiecie, ktoś wam wyśle program i on wam zadziała. Nie, ten program potrzebuje internetu, jest odpowiednia autoryzacja do niego i nie oszukasz, po prostu tak to jest zrobione, więc na ten mail, bo często pytacie w mailach, daj program, wyślij info, ja zapominam, więc mam nadzieję, że to już nie będę musiał więcej o tym wspominać nigdy. Następny live czy film, po prostu odpalam UBT i tyle. Także tyle, słuchajcie. Kończę na dzisiaj, bo kurczę, sprzęt działa. Mogę odłączyć zasilanie, jeszcze sprawdzimy, podłączymy jeszcze raz mu może baterię, baterię główną, czy ładuje się, żeby nie było, kurczę. Sprawdźmy to, czyli tak, bateria RTC, pyk, podpinamy, chodź baby. Windowsa nie będę odpalał, bo to nie o to w tym chodzi. On, tak jak wspominałem, zresztą widzieliście po prądzie, on się włączał, nie dawał obrazu. I tyle. Karta Wi-Fi odpięta i w tym laptopie RAM jest nalutowany, dodatkowo jest RAM dodatkowy właśnie w sokecie, więc można sobie zwiększyć chyba 4 GB nalutowane plus tutaj 4, 8, ile chcecie. Ok, to. Czyszczenia nie pokazuję, bo wymiana pasty to innym razem, jeżeli już. I teraz znowu podpinamy zasilanie, pyk i laptop pierwszy raz startuje sam, bo dopiero baterię RTC podłączyliśmy. Poczekajmy, aż ponownie da obraz. Dobra, Lenovo, wyłączmy go. A w sumie wiem, co można sprawdzić. Czy w BIOSie poprawnie się wyświetla numer seryjny? Bo to jest też niemiły temat. Nawet jakbyście czasami kupili laptopa z internetów i na przykład nie pokrywa się numer seryjny z tym z dolnej klapy, to już powinna wam się lampka zapalić, bo to znaczy, że było kombinowane. W Lenovo mamy taki boczny guziczek od recovery. Wduszam go, cyk, on startuje i za chwilę trzeba będzie wybrać opcję BIOS Setup. Swoją drogą ta matryca jest brudna. No ale trzeba dbać o laptopy, trzeba je przecierać, żeby służyły nam dłużej. Wciskamy Enter i zobaczmy BIOS version, a numer seryjny gdzie jest? Poczekajcie, trzeba to sprawdzić. Jaki jest BIOS? Lenovo OS N PF2KBKGW. A co program Andrzeja pokazał? PF2. Dobra, no tutaj jest pokrycie, spoko.
jeszcze najważniejsza klapa. Spoks, gdzie jest klapa? O, i tu jest AMD Ryzen 7 3700. To powiem Wam tak. Ten laptop, jeżeli dasz mu dysk PCI Express, on będzie naprawdę dobrze chodził. Przymknijmy to i jeszcze porównajmy numer seryjny na klapie. PF2 KBKGV. Jest pokrycie, jest gitara, także widzicie, to jest fajne, bo program pana Andrzeja ogólnie przepakowuje Ci cały BIOS. To nie jest tak, że on jedną strukturę jakoś tam poprawia. On Ci generuje nowy plik, kopiuje ze starego BIOSa najważniejsze dane, lepi nowy BIOS, Ty go wgrywasz z głowy. Więc to działa, ładowanie baterii odbywa się, bo jeżeli go wyłączymy jeszcze teraz, zobaczcie z włącznika, wyłączam laptopa, prąd jaki jest pobierany? 834 mA, więc ładowanie odbywa się. A ogólnie co do laptopów, do czyszczenia, pielęgnacji, są różne środki. Myśmy dostali teraz od Tenzi taki fajny antystat, coś takiego. Nasz Mieciu dzisiaj używał, ja jeszcze tego nie używałem. Mówi, że fajnie czyści matrycę, więc sprawdzę, bo nie robiłem tego jeszcze tym preparatem. Zobaczymy, czy usuną się smugi. Oczywiście pewnie do takich czynności potrzebne są odpowiednie ściereczki, no ale sprawdźmy. Bo Mieciu mi pokazywał takiego jednego laptopa, to powiem Wam, że jak zobaczyłem, mówię, kurde, naprawdę to wygląda spoko. Ej. Dobrze to działa. Ej, bez kitu. No. Tutaj gdzieś delikatnie palca chyba odbiłem. To trzeba doczyścić innym preparatem. Natomiast jeżeli chodzi o smugi, gitara jest. Więc te preparaty są spoko. Ogólnie z Tenzi, kurde, możecie to uznać za reklamę, aczkolwiek nie jest. Ten zapach, jak to fajnie pachnie. Myśmy używali przez 5 lat tego pomarańczowego. Ja już miałem go dość. Fajnie czyścił, ale za dużo pomarańczy, no ja nie lubię aż tak. Natomiast tutaj jest lawenda. Dzisiaj psikałem to biurko, wymyłem sobie, tak ładnie pachnie, więc jak chcecie, próbujcie. Ja sobie muszę kupić taką butelkę do domu, bo to jest sztos. Fajny zapach, a dobrze czyści. Także coś takiego. Więc co, laptop naprawiony. Jeszcze raz sprawdźmy, czy się włączy. No i come on baby, Lenovo. Naprawione. Piątek kończymy z bilansem 2:3. Tylko nie wiem, w którą stronę. Na samej baterii też działa, jest ok. Dobra, jak się materiał podobał, łapa w górę, a jak nie, w dół, napisz komentarz. Pamiętaj o subskrybowaniu, jeszcze niedługo będzie 30 000 subów. Z tej okazji coś wymyślę fajnego na tym kanale. Także dzięki za uwagę i do następnego.